Jednoczesne projektowanie nowego typu płatowca i nowego typu silnika to ryzykowna droga, którą wybrali konstruktorzy samolotu wojskowego PZL-38 Wilk. Wilk projektowany był jako samolot wielozadaniowy w czasach, kiedy jeszcze tak naprawdę nie do końca wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, jaka będzie rola lotnictwa w nadchodzących konfliktach zbrojnych. Dlatego on w swojej wielozadaniowości łączył cechy samolotu myśliwskiego, pościgowego, przechwytującego, eskortującego, samolotu liniowego, była też wtedy taka kategoria, jak również samolotu szturmowego. Samolot liniowy dzisiaj oczywiście kojarzy nam się z samolotem pasażerskim, ale w rozumieniu wojskowym dwudziestolecia międzywojennego to był samolot, który działał na linii frontu i tak naprawdę służył wsparciu pola bitwy na ziemi, więc mógł on atakować cele naziemne, mógł prowadzić rozpoznanie, czy też wspomagać kierowanie ogniem artylerii. Generalnie Wilk miał doganiać bombowce i niszczyć je, nawiązując przy tym walkę z ich ochroną myśliwską. Dlatego wymagana była od niego prędkość rzędu 550 km na godzinę. Wymagano również, żeby przenosił 300-kilogramową bombę, którą mógł zrzucić z lotu nurkowego. A zadania te miał wykonywać w dzień i w nocy. Stąd też jego kokpit był dość bogato wyposażony, między innymi pilot dysponował sztucznym horyzontem. Jeśli chodzi o wspomniane bombardowanie z lotu nurkowego, to znowu wtedy był dylemat, czy takie coś ma sens. Amerykanie i Niemcy przodowali w tej dziedzinie. W ogóle niemiecki Stukas to był samolot, który stał się symbolem Blitzkriegu. Tutaj jest nawet książka taka propagandowo-dokumentalna, nazywa się ona Z bombami i karabinami nad Polskę. To w ogóle jest prezent, jaki Niemcy dawali sobie w 1941 roku na święta. Na okładce są nurkujące Stukasy, symbol terroru i bardzo celna broń właśnie walki pionowej lotu nurkowego. Również w mniej znanym u nas pacyficznym teatrze działań Amerykanie stosowali bombowce nurkujące do walki z trudnymi do namierzenia celami, czy z trudnymi może bardziej do trafienia, jakimi były okręty. Tak czy inaczej były wtedy głosy, że to jest celne i to jest skuteczna metoda bombardowania. Wymaga ona od pilota zmuszenia się do pionowego lotu w dół i do zniżenia się nad cel, który jest dość dobrze broniony. No a były też głosy mówiące o tym, że bombowce z lotu poziomego też trafiają w cele, stąd lot nurkowy był wtedy takim dylematem, sporą nowością. Ale wracając do naszego Wilka, projektowali go inżynierowie Franciszek Misztal i Jerzy Dąbrowski. Zachęceni dobrymi właściwościami aerodynamicznymi bombowca Łoś, stworzyli samolot, który był do niego bardzo podobny, ale znacznie zmniejszony. W zasadzie był on bliższy wymiarom samolotom jednosilnikowym niż bombowcom, aczkolwiek niewprawne oko może mieć problem z odróżnieniem Łosia od Wilka, jeżeli samoloty te nie stoją obok siebie. Nie ułatwia tego nazwa. Łoś ma numer PZL-37, Wilk jako następna konstrukcja to PZL-38. Nasz mały Łoś był samolotem o konstrukcji metalowej, był nieopancerzony, miał dwumiejscową kabinę, czy w zasadzie dwie odrębne kabiny i kadłub w miejscach ich zabudowania był wzmocniony na wypadek kapotażu, czyli przewrócenia się samolotu na dach. Osłony kabin były otwierane za pomocą korby. Co ciekawe, osłona tylnej kabiny otwierała się do wnętrza kadłuba. Wymagała tego aerodynamika, ponieważ otwierała się ona w przeciwnym kierunku niż kierunek, w którym samolot leciał. Myślę, że takie otwieranie się do wnętrza kadłuba też mogło ułatwić otwarcie tej kabiny właśnie w wypadku wspomnianego kapotażu. Co jest najciekawsze, jeżeli chodzi o kabiny Wilka, to to, że tylna kabina zajmowana przez strzelca była również wyposażona w komplet sterownic. Oczywiście on siedział tyłem do kierunku lotu, zatem jego fotel był obracany. Istniała taka możliwość, nie do końca wiem po co, chyba jedynie po to, żeby samolot się nie rozbił w razie zranienia pilota, że strzelec mógł się odwrócić przodem do kierunku lotu i z tylnego miejsca, z którego też specjalnie chyba niewiele było widać do przodu, mógł pilotować ten samolot. Skrzydła Wilka były metalowe, zbudowane w oparciu o patent zwany kesonem Misztala. To była taka konstrukcja, która wykorzystywała w bardzo nietypowy wówczas sposób blachę falistą. Szerzej o niej będzie w innych odcinkach, a zaczęło się stosowanie tego kesonu jeszcze w samolotach sportowych przedwojennych. Skrzydła były wyposażone w automatyczne sloty i w krokodylowe klapy, które przy pełnym wychyleniu pełniły funkcję hamulców aerodynamicznych. Podwozie główne było chowane w sposób niepełny do gondol silnikowych, wystawały niewielkie fragmenty kół. Myślę, że tutaj chodziło też o to, żeby zabezpieczyć samolot na wypadek lądowania awaryjnego ze złożonym podwoziem, dlatego że było miejsce na to, żeby to podwozie schowało się całkowicie. Na niektórych zdjęciach są jeszcze takie błotniki na przedniej części koła, dodatkowo stanowiące oprofilowanie aerodynamiczne tego schowanego podwozia. I podwozie w wersji schowanej i rozłożonej oczywiście nie było widoczne z kabiny pilota, więc
więc na górnej powierzchni płata były takie klapki, które sygnalizowały, czy podwozie jest schowane, czy jest rozłożone. Przy rozłożonym podwoziu te klapki były wychylone. Takie rozwiązanie jest stosowane do tej pory w samolotach, które nadal latają. Ofensywne uzbrojenie strzeleckie Wilka to było działko i 2 karabiny, które były mocowane w dziobowej części samolotu na takim specjalnym amortyzowanym łożu. Tutaj widać to łoże zdemontowane. Istniała też możliwość wyposażenia tej części samolotu w fotokarabin i w aparaty fotograficzne do celów rozpoznawczych. Uzbrojenie defensywne to 2 sprzężone karabiny maszynowe w tylnej kabinie, które, kiedy były nieużywane, były chowane do wnęki kadłuba. Osobna historia to opracowywany specjalnie dla Wilka silnik PZL Foka. Miała to być jednostka chłodzona powietrzem, dość mocno wysilona, w układzie odwróconego V8, wyposażona w sprężarkę i reduktor, czyli silnik w takim układzie jak pokazywany tu na zdjęciu inny silnik. Silnik Foka miał dysponować mocą chwilową rzędu 600 koni mechanicznych, a planowano również jego rozwojową wersję w układzie odwróconego V12. Niestety znacznie trudniej jest opracować i wdrożyć do produkcji nowy typ silnika niż nowy typ samolotu. Konstruktorzy Foki napotykali na liczne problemy, a nawet gdyby udało się je rozwiązać, to i tak przemysł nie do końca dysponował takimi mocami przerobowymi, żeby wyprodukować wymaganą dla seryjnej produkcji Wilka liczbę silników Foka. Sprawę jeszcze bardziej pogorszyła nagła śmierć inżyniera Stanisława Nowkuńskiego, który był głównym konstruktorem Foki. W 1936 roku zginął on, schodząc z Czarnego Szczytu w Tatrach. Finalnie udało się wyprodukować silnik, który zamiast zakładanej mocy dysponował mocą rzędu 330 koni mechanicznych i wyprodukowano 7 sztuk silnika Foka. W 1937 roku powstały 2 prototypowe egzemplarze samolotu Wilk. Pierwszy z nich zasilany był zamówionymi specjalnie do niego amerykańskimi silnikami Fairchild Aviation Ranger i wyposażony był w drewniane dwułopatowe śmigła polskiej konstrukcji marki Szomański. Planowano sprawdzanie w tym samolocie także silników Hispano-Suiza i Gnome-Ron. Drugi prototyp miał silniki Foka i nowoczesne trójłopatowe śmigła metalowe Ratier o zmiennym skoku łopat. Został on zaprezentowany w Paryżu podczas 16. Międzynarodowego Salonu Lotniczego w grudniu 1936 roku. Gondole silników Foka były na tym pokazie zakryte, a samolot eksponowano na podstawkach ze schowanym podwoziem. Na tym stoisku można było również bezpośrednio porównać Wilka z prezentowanym tam także bombowcem Łoś. Wilk podczas prób niestety nie uzyskał osiągów, które zakładano. Udało się osiągnąć prędkość na niskiej wysokości rzędu 400 km na godzinę, miało być 520 do 560 nawet. To były osiągi porównywalne z ówczesnymi niemieckimi bombowcami najpowszechniejszymi, takimi jak Heinkel 111 czy Junkers 88. Natomiast Wilk okazałby się lepszy od Sztukasa. Podczas testów na wyższej wysokości prawdopodobnie uzyskano lepsze osiągi, dlatego że chociażby tabliczka, która reklamowała Wilka na paryskim salonie, podaje prędkość maksymalną 465 km na godzinę. Może nawet udałoby się zakupić odpowiednio mocne silniki, ale najgorsze było to, że Wilk okazał się o 441 kg za ciężki. Spowodowało to, że jego masa użyteczna spadła o połowę, więc gdybyśmy zostawili 300 kg bombę i dołożyli masę załogi, to na paliwo i amunicję do broni strzeleckiej pozostałoby zaledwie około 130 kg, co czyniło ten samolot wedle tych założeń niestety bezużytecznym. Konstruktorzy zdali sobie sprawę z tego, że nadmiar masy jest tutaj nie do nadrobienia i zrezygnowali z rozwijania Wilka, wykorzystując doświadczenia zdobyte przy nim do stworzenia kolejnych samolotów. Miał to być PZL-48 Lampard i PZL-54 Ryś. Wybuch II wojny światowej zastał Lamparta w fazie nieukończonego prototypu, natomiast Ryś nie opuścił stadium projektowego. Co natomiast stało się z Wilkiem? Losy pierwszego egzemplarza nie są znane, natomiast drugi, ten z silnikami Foka, przejęli podczas okupacji Niemcy i wywieźli go do Berlina, gdzie był eksponowany w Muzeum Komunikacji i Techniki, które było w 1943 i 1944 roku bombardowane, a część zbiorów ewakuowano. Możliwe, że Wilk został zniszczony, ale są też relacje świadków, którzy rzekomo w roku 1947 widzieli niekompletnego Wilka przechowywanego w miejscowości Gołańcz Pomorska kilkanaście kilometrów od Kołobrzegu. Jeśli to prawda, no to dzisiaj mielibyśmy do czynienia z bezcennym eksponatem, ale jego ceny też są znane, zachowały się w dokumentach. Tutaj są elementy, które składały się na cenę finalną samolotu Wilk, która wynosić miała około 400 000 złotych. To jest cena przewidywana dla egzemplarza seryjnego.
Oprócz cen tradycyjnie pozostawiam Was z danymi technicznymi samolotu PZL-38. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu Zabytki Nieba. Cześć!